Jai Radha Madhava Kunjabi. You gonna play bass? Let's practice. Not possible? You watch and then tomorrow? Easier if someone plays with me. So everybody out there, let me know if you can hear, because the last class I gave, there was some noise. Can play harmonium? Tak, przesuń to, bo to jest takie coś. Want me to show you? The main volume is right there, so you can hear yourself. Can you remember if I told you? Alright, I'll play, it's easier. You're going to translate? Krishna kirtan will be translated. Krishna Krishna Hare Hare. Where's my translator? He's around. Why don't you? Because he thought that you are going You can to translate. sing on the beginning. Yeah, I have to. No, we have Krishna Kirtan. But I want to start now. After? After? Yeah. Okay. Hare Krishna. I have to explain why I'm singing. Okay. Why I'm singing. I have to sing into it, right? Krishna Govinda, Hari Bol. Hare Krishna. Can you explain that I was invited to do a concert in China, and they want me to play this song, and I don't know it, so I'm playing it to practice it. Okay. Ponieważ Prabhu został zaproszony do Chin teraz zaraz po Polsce i poproszono go, żeby zaśpiewał pewną piosenkę na koncercie i chciałby ją troszeczkę poćwiczyć, ponieważ nie wziął ze sobą gitary, tak tutaj Miriam łaskawie przyniósł gitary i dlatego on chciał trochę jeszcze chwilę poćwiczyć. I need you to sing. I need them to sing with me. Możecie śpiewać z Prabhu. This, I need you to translate Okay. until he comes. Or He's some, already here, so we yeah, can we'll start. just keep going. Okay. So, this song was written by another devotee. Shh. Ta piosenka została napisana przez innego Bhaktę. And I heard the song 25 years ago, Usłyszałam ją 25 lat temu and they said, you have to sing this song. i oni powiedzieli, że mam zaśpiewać ją. So I don't know if I can play it, but we'll try. Ja nie wiem, czy jestem w stanie ją zagrać, ale spróbuję. And you have to sing with me. Response. Musicie śpiewać ze mną, odpowiadać na moje śpiewanie. How many of you heard this song? I'll just play it for a second. Ja zagram ją przez chwilkę i chciałabym się dowiedzieć, ilu z was zna tę pieśń. Goes tę like melodię. this. Jai Radha Madhava. Have you heard it? Słyszeliście ją? Kunjabi Hari. You know it? Okay, sing it. Jai, everyone. Madhava
Madhava Kunja Bihari Jai everyone Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivara Dari Gopi Jana everyone Ballabha Girivara Dari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashoda Nandana Jashoda Nandana Brajajana Ranjana Brajajana Ranjana Jamuna Yamuna Tir Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Jashodanandana Brajajana Ranjana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari
Jamuna Tiravanachari, Jamuna Tiravanachari, Jamuna Tiravanachari. One more time. Let's do it all together. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Again. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Girivaradhari Gopi Janna Ballabha Girivaradhari Yashodanandana Rajajana Ranjana. Everyone. Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. One more time. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari. Together. Jasodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. First verse one more time. Everyone together. Jai Radha Madhava
Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Sri Radha Madhava ki jai. Go Premanandi. Hari Hari. Should I play more? No, more later. Well, I have a song, but it's in English. How many speak English? It's, if you don't speak English, it's not good. But it's Shishtastakam. You know Shishtastakam? I'll play one verse. You translate it? Without you, Lord. Without you, Lord. I forgot now. Yeah, without you, Lord, a moment feels like a million years. And tears are flowing from my eyes like torrents of rain. And I'm feeling all vacant in the world in your absence. That's what I'm singing. So you can think in Polish if you don't know English. Tomorrow we'll have bass. Maybe keyboard. Without you, Lord, a moment feels like a million years. And tears are flowing from my eyes just like torrents of rain. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. Without you, Lord. So if you know English, you can sing. And if you don't know English, you can fake it. You can sing the chorus. And the chorus will be, and I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. Can you try that? And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. Try it. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. And the beat for that is, it's like this. For that part. Okay? And the beat for this part is. Without you, Lord, a moment feels like a million years. And tears are flowing from my eyes just like torrents of rain. Everybody. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. Your turn. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. Without you, Lord. Okay. I'm going to try it one more time. And I need you to sing loud. Okay? And if you sing nicely, we'll do more verses tomorrow. Without you, Lord, a moment feels like a million years. And tears are flowing from my eyes just like torrents of rain.
Okay. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. And I'm feeling all vacant in the world without you. Again. And I'm feeling all vacant in the world without you. One more time. And I'm feeling all vacant in the world without you, Lord. Without you, Lord. Hare Krishna. Shishastakam ki jai. More tomorrow. Więcej będzie jutro. When will my eyes be decorated with tears of love? When will my voice choke and when will my hair stand on? At the recitation of your holy name. At the recitation of your holy name. Holy name. Tomorrow. Yeah. When I was a kid, I played guitar every day for 3 hours. Kiedy byłem dzieckiem, codziennie grałem na gitarze po 3 godziny. For 6 years every day. Przez 6 lat. At least 3 hours. Przynajmniej 3 godziny. And I became a devotee and I donated all my guitars to the temple. Kiedy zostałem wielbicielem, to oddałem wszystkie moje gitary świątyni. And I Yeah, it's addicting. Yeah. Granie na gitarze uzależnia. Hare Krishna. So, what happened? Oh, yeah. So it's very nice to see all of you again, Miło was wszystkich znowu widzieć and to see all of you that I haven't seen before. i widzieć wszystkich was, których jeszcze nie widziałem. How many haven't I seen before? Raise your hand. Ile Have not yet seen. Ilu osób jeszcze nie mogłem wcześniej zobaczyć? Only 2, 3, 4, 5. Oh, all right. So thank you for coming Dziękuję, że przyszliście and letting me come here. i że pozwoliliście mi tu przyjechać. And I hope I can help you in some way. Mam nadzieję, że w czymś będę mógł wam pomóc, Be more Krishna conscious. być bardziej świadomym Kryszny. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So I was just in Vrindavan a few days ago. Parę dni temu byłem we Vrindavan And I had to leave Vrindavan to come to Poland. i musiałem opuścić Vrindavan, żeby przyjechać do Polski. So I was lamenting leaving Vrindavan. Z tego powodu trochę rozpaczałem wyjeżdżając z Vrindavan. But I know Krishna has brought me here for a reason. Ale wiem, że Krishna przyprowadził mnie tutaj dla jakiegoś powodu. And we'll try to make this like Vrindavan. I spróbujemy uczynić to niczym Vrindavanu. So today Krishna Karshani asked me to speak about humility. Dzisiaj Krishna Karshani poprosiła mnie, żebym mówił o pokorze. So this is a wonderful topic. To jest wspaniały temat. And you have 2.5 hours to become humble. I przed wami 2,5 godziny, żeby stać się pokornymi. Or I have 2.5 hours to try to make you a little more humble. Albo ja mam 2,5 godziny czasu, żeby spróbować uczynić was trochę bardziej pokornymi. Now we have a workshop on humility. Mamy całe warsztaty o pokorze. It goes about 20 hours. One trwają około 20 godzin. And we dig into the false ego. I wtedy naprawdę zakopujemy się, czy tak wnikamy w to fałszywe ego. And if you see the false ego like a balloon or a ball, we try to let the air out of it. I jeśli porównamy fałszywe ego do balona czy piłki, to próbujemy wyciągnąć z niego trochę powietrza. So, many things we can discuss. Można dyskutować o wielu rzeczach. And you're welcome to ask questions if there's something on your mind. Jeśli wam coś przyjdzie do głowy, to proszę bardzo, możecie zadawać pytanie. Because it's a big topic. Bo to jest olbrzymi temat. But I know there's one question on your mind. Ale wiem, że na pewno myślicie o jednym. So I'm going to address it because I'm sure Krishna Karshani was going to ask it. Or somebody would ask it. I dlatego, ponieważ to pytanie na pewno myślicie, to ja odpowiem na to pytanie, na pewno Krishna Karshani, bo ktoś chciałby je zadać, albo ktoś inny by je zadał. And that is,
the difference between humility and low self-esteem. Różnica między pokorą a niską samooceną. No, low self-esteem just means I feel bad about myself. Niska samoocena czy niska wartość samego siebie, niskie poczucie własnej wartości znaczy, że czuję się źle na swój temat. And I may be good, but I think I'm bad. Może jestem dobry, ale myślę, że jestem zły. And when low self-esteem is really bad, then I think that even God doesn't like me. I kiedy spada niska samoocena, to zaczynam myśleć, że nawet Bóg mnie nie lubi. And so sometimes when we're trying to be humble I dlatego czasami, kiedy próbujemy być pokorni and we don't really understand what it is, i nie rozumiemy, czym tak naprawdę to jest, we kind of mix up low self-esteem and humility. to możemy trochę pomieszać niską samoocenę i pokorę. Prabhu, No, czemu? I'm lower than a worm in stool. Jestem gorszy od robaka w odchodach. I'm the worst. I'm the lowest. Jestem najgorszy. Jestem najniższy. I'm the rascal of rascals. Jestem największym draniem spośród drani. I'm the mud of mud. Jestem błotem od... tak? I'm the sewage of the street. Jestem szczykiem wszystkich ulic. I'm the mosquito of the Hare Krishna movement. Jestem komarem w ruchu Hare Krishna. So sometimes because when you have love of God, you actually think like that. Więc kiedy ktoś posiada miłość do Boga, wtedy naprawdę tak myśli. Have you read those shlokas? Czytaliście może Chaitanya, te książki, Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj, I'm lower than a worm in stool. gdzie Krishnadas Kaviraj mówi, że w Chaitanya Charitamrita, że jestem niższy od rybaka w odchodach. Do you know that verse? Znacie ten werset? I am lower than a worm in stool. Jestem niższy od rybaka w odchodach. Or what about I'm low as a blade of grass? Albo co z tym wersetem, że jestem niższy od źdźbła trawy? Grass is not very important, is it? Trawa nie jest czymś zbyt ważnym, prawda? So I'm like grass. Jestem niższym trawa. That's how a pure devotee feels. Tak czuje czysty wielbiciel. But if you're not a pure devotee Ale jeśli nie jesteś jeszcze czystym wielbicielem and you're feeling that way, i czujesz w ten sposób, there's a good chance you need to go to a mental hospital. to jest to całkiem prawdopodobne, że powinieneś odwiedzić szpital psychiatryczny. Mental institution. Czy szpital psychiatryczny. You understand? Rozumiecie? Because unless you're a pure devotee, you have to be a little crazy to think like that. Jeśli nie jesteś czystym wielbicielem, to jeśli tak myślisz, musisz być trochę szalony. But sometimes we try to imitate that because we think that's how we're supposed to feel. Ale czasami próbujemy to imitować, bo myślimy sobie, że powinniśmy tak czuć. So it's something we have to understand, otherwise we imitate. Jest to coś, co musimy zrozumieć, bo w przeciwnym razie będziemy to imitować. Raise your hand if you feel lower than a blade of grass. Podnieście swoją rękę, jeśli czujecie się niżsi od słomy na ulicy. Probably in our state, if we feel lower than a blade of grass, we definitely have self-esteem issues. We're not infected by love of God, we're infected by low self-esteem. Jeśli na naszym etapie czujemy się niżsi od trawy na ulicy, to prawdopodobnie jest to pomieszane z niskim poczuciem własnej wartości, niską samooceną. Does that make sense? Czy to jest jasne? Czy to ma sens? So, you probably know this story. Prawdopodobnie znacie tę historię. One time a devotee told Prabhupada, I'm the most fallen. Pewnego razu jeden wielbiciel powiedział do Śla Prabhupada, o, Śla Prabhupada, jestem najbardziej upadły. How many of you know this story? Ilu z was zna tę historię? And Prabhupada said, Prabhupada odpowiedział, you're not the most anything. nie jesteś w niczym. So he was trying to get recognition for being the most fallen. On próbował pozyskać uznanie za bycie najbardziej upadłym. He was trying to get attention. Próbował zaskarbić sobie uwagę.
You understand? Rozumiecie? To say I'm the most fallen was actually a symptom of pride. I to, że mówił, że jest najbardziej upadły, tak naprawdę było symptomem dumy. It also could mean I'm the most fallen, so don't expect me to be Krishna conscious. Też mogło to oznaczać, że jestem najbardziej upadły, więc nie oczekuj, że będę świadomy Kryszny. Prabhu, can you wash the pots? Prabhu, czy możesz pozmywać garnki? Oh, I'm the most fallen, don't ask me. Jestem najbardziej Yes? upadły, nie proś mnie o to. Yes, isn't it? So if I'm the most fallen, it becomes an excuse for acting like the most fallen. Bycie najbardziej upadłym staje się wymówką do tego, żeby tak działać. You understand? Rozumiecie? I'm the most fallen, don't expect much from me. Jestem najbardziej upadły, więc nie oczekuj ode mnie. So a pure devotee who feels the most fallen doesn't feel like that. Czysty wielbiciel, który czuje się najbardziej upadły, nie czuje w ten sposób. So you have to be careful about imitation. Więc musicie uważać na imitowanie. So for us, I think there's a few things that are really important for us to focus on. Dla nas, myślę, jest parę naprawdę ważnych rzeczy, na których musimy się skupić. That are more important than worrying about feeling like a blade of grass or a worm in stool. Które są ważniejsze niż czucie się niższym od źdźbła trawy, czy gorszym od robaka w odchodach. Because someday, when you love Krishna, you'll naturally feel that way. Bo pewnego dnia, jak pokochacie Krysznę, naturalnie będziecie tak czuć. And that feeling will make you love him even more. I takie odczuwanie spowoduje, że będziecie kochać go jeszcze bardziej. So I want to talk about the desire to be recognized. Więc ja chciałem porozmawiać o pragnieniu bycia docenionym, uznanym. The desire to be honored. Pragnieniu bycia szanowanym. Just like I'm here today, Tak jak ja jestem dzisiaj, there's tutaj, many devotees in the class. na wykładzie jest wielu wielbicieli. So this is a great chance for me to impress you and then get all your glorification. To jest dla mnie wspaniała okazja, żeby zrobić na was wrażenie i zaskarbić sobie wasze gloryfikacje. Actually, the only reason I left Vrindavan and came to Poland is so I could get recognized by you. Tak naprawdę to jest jedyny powód, dla którego opuściłem Vrindavan i przyjechałem do Polski, żebyście mogli mnie docenić. And look I got double recognition, not only for speaking, but for singing songs. I This was all planned out to get for my recognition. spójrzcie na to, że nie tylko będę doceniony za to, że mówię, ale też za to, że śpiewałem te pieśni, więc podwójna korzyść. Wszystko zaplanowane. You didn't know that? Nie wiedzieliście? I'm only kidding. Żartuję oczywiście. We come here to serve. Przychodzimy tu, żeby służyć. That's the motive, that's the reason. Taka jest motywacja i taki jest powód. Maybe get recognized, maybe not. Może będziemy docenieni, a może nie. So, a big challenge we face Wielkie wyzwanie, jakiemu stawiamy czoła, is that we all have a desire to be recognized, to, że wszyscy mamy pragnienie, żeby być docenionym, to be honored, szanowanym, to be appreciated, uznawanym, to be glorified. gloryfikowanym. And there's a healthy way to deal with it and an unhealthy way. I jest zdrowy sposób, jak sobie z tym radzić i niezdrowy. The unhealthy way is if your motive in doing service is to get recognition or position. Niezdrowy sposób to, jeśli twoją motywacją w pełnieniu służby staje się bycie uznanym, docenionym lub osiągnięcie pozycji. Like you're dressing the deities. Dla przykładu, przybierasz bóstwa And you could be thinking, i możesz sobie myśleć, I'm going to dress them so nicely ubiorę bóstwa tak pięknie, that devotees are going to think, żeby wielbiciele sobie pomyśleli, wow. And they're all going to tell me how nicely I dress the i deities. wszyscy będą mi mówić, jak pięknie ubrałem bóstwa. I'm going to cook such nice prasadam. Ugotuję tak wspaniałe prasadam, The devotees are going to line up to praise me. że wielbiciele będą stali w kolejce, żeby mnie gloryfikować. I'm going to lead such a nice kirtan Zaśpiewam tak piękny kirtan, that all the young brahmacharinis are going to be bowing at my feet. że wszystkie młode brahmaczani będą kłaniać się mi do stóp. You don't think this is going on in ISKCON? Myślicie, że nie ma czegoś takiego w Iskonie? Of
Of course it is. Oczywiście jest. We're human beings. Jesteśmy ludzkimi istotami. We have this tendency. Mamy te skłonności. I'm going to come here. Przyjadę tutaj. I'm going to give amazing classes. Dam niezwykłe wykłady. People are going to fall in love with me. Ludzie się we mnie zakochają. Yes, that's human. The human tendency To is są, where there's an opportunity to be honored, we move in and get it. to są ludzkie skłonności, gdzie pojawia się sposobność bycia honorowanym, to sięgamy po to. You agree? Zgodzicie się? Okay, you can line up right here Możecie and tell me how much you like that song. stanąć w kolejce i mówić mi, jak wam się to podobało. Then I'll be very happy. I będę bardzo szczęśliwy. And then I can think I'm amazing. Wtedy będę mógł sobie myśleć, jaki jestem niezwykły. And then I can take another birth in the material world to show you how amazing I am in the next life, I right? będę mógł znowu urodzić się w materialnym świecie, żeby w kolejnym życiu też pokazywać wam, jaki jestem niezwykły. And the next life, and the next life. I w następnym życiu, i w następnym życiu. Now I have a question for you. I mam teraz pytanie do was. You know anybody who's really proud, Znacie kogoś, kto jest naprawdę dumny, arrogant? arogancki? You know anybody like that? Znacie może kogoś takiego? Yeah, Prabhu, I'm married to him. Tak, jestem z nim w małżeństwie. No, only kidding. Nie żartuję oczywiście. Isn't it true if someone is very arrogant, Czy nie jest to prawdą, że jeśli ktoś jest bardzo arogancki, it's hard to spend a lot of time with them? to ciężko spędzać z nim dłuższy czas. Because what do they talk about? Dlatego, że o czym będzie mówić? They talk about how great they are O tym, jaki jest wielki and all the great things they've done i o wszystkich wspaniałych rzeczach, jakie and zrobi. the great things they're going to do. I o wspaniałych rzeczach, jakie zrobi. Yes? Tak? Tak? What's no? Dai? Nie. Nie. Tak? Nie? True? What's true? Prawda. Pravda. Oh, that's like Russian. Pravda? Tak, pravda, niet. And false? Nieprawda. Ni pravda? Ouch? Fausch? Pravda or fausch? Yeah. So, you probably noticed, if you've read Prabhupada's books, Prawdopodobnie to wiecie, jeśli czytacie książki Prabhupada, that when a devotee becomes proud, Krishna curbs their pride. że kiedy wielbiciel staje się dumny, to Kryszna temperuje tę dumę. Have you noticed that? Zauważyliście to? That when a devotee becomes proud, Krishna doesn't like it. Że kiedy wielbiciel staje się dumny, Krysznie się to nie podoba. And it's just like when you're with this person and all they're doing is talking about themselves. I to tak, jakbyście byli z tą osobą i ona tylko w kółko mówiła o sobie. And you can't have a relationship with them. I nie możesz mieć związku z tą osobą. And you wish you could just like cut their tongue out. I myślisz sobie, żeby może tylko uciąć jej język. At least for, you can glue it back in later, but at least for a while. To oczywiście później przykleję, ale przynajmniej na chwilę. So you could say a few things. Żeby przynajmniej żeby mógł powiedzieć parę rzeczy. Isn't it? You say, I can't have a relationship with this person. It's just all they do is talk about themselves. Nie mogę mieć relacji z tą osobą, bo ona tylko w kółko mówi o sobie. So in the same way, Krishna can't have a relationship with us if we're proud, and that's why he's always cutting the pride. Z tego samego powodu Kryszna nie może mieć relacji z nami, kiedy jesteśmy dumni. I dlatego on zawsze ścina tę dumę. So here's a really important point. Tutaj jest bardzo ważna rzecz. In Krishna consciousness, W świadomości Kryszny humility is a relationship tool between us and Krishna. pokora jest narzędziem budowania relacji między nami a Kryszną. So turn to somebody next to you and just tell them what I said, because you need to remember this. It's really important. Teraz, ponieważ to jest bardzo ważne i naprawdę musicie to zapamiętać, odwróćcie się do osoby, która jest obok was i powtórzcie jej to, co teraz powiedziałem. Don't tell them. It's a relationship tool.
Humility is a relationship tool. Pokora jest narzędziem do budowania relacji. You agree? Zgodzicie się? I'll tell you a story. Opowiem wam historię. Sanatana Goswami was a very high society person, and then he renounced and became a disciple of Mahaprabhu. Sanatana Goswami był osobą bardzo wysoko postawioną społecznie, wyrzekł się tego i został uczniem Chaitanya Mahaprabhu. And he was a great scholar, Był wielkim uczonym, and he had so many talents. miał tak wiele umiejętności. And he went to Lord Chaitanya and said, I'm a fool, I udał się do Pana Chaitanya i powiedział, jestem głupcem, I'm low. jestem niską osobą. Like that, very humble. I w taki bardzo pokorny sposób. And Lord Chaitanya said, stop talking, I can't take it. I Pan Chaitanya powiedział, przestań mówić, nie mogę tego wytrzymać. My heart is melting. Moje serce topnieje. That humility of Sanatan melted Krishna's heart. Ta pokora Sanatany rozpuściła serce Pana Chaitanya. Humility is a relationship tool. Pokora jest narzędziem budowania It relacji melts the heart of Krishna. i rozpuszcza serce Kryszny. That's one point. You got that point? Zapamiętaliście tę rzecz? To jest pierwszy. Anybody not understand? Ktoś tego nie rozumie? So, if I want to please Krishna, Jeśli chcę zadowolić Krysznę, I can please him by being humble. mogę zadowolić go, będąc pokornym. Now, I teraz. we're humble to him, we're humble to Guru, and we're humble to other people, and we're humble to non-devotees, other devotees and non-devotees. Jesteśmy pokorni wobec Niego, jesteśmy pokorni wobec Guru, jesteśmy pokorni wobec innych ludzi, wielbicieli i niewielbicieli. Humble to Krishna means I do what Krishna wants. Bycie pokornym wobec Kryszny oznacza, że robię to, czego Kryszna chce. For example, Na przykład, you know that Arjuna didn't do what Krishna wanted, wiecie, że Arjuna nie robił tego, czego Kryszna chciał. and he wanted to become a humble Brahmin. Chciał stać się pokornym Brahminem. Tak? Leave the battle, Opuścić bitwę become a humble Brahmin. i stać się pokornym Brahminem. And Krishna wanted him to A Kryszna chciał, żeby fight, walczył. but he wanted to be humble. A on chciał być pokorny. The actual fact is, Prawda jest taka, że by trying to be humble, he was being proud, and by fighting, he was being humble. próbując być pokornym, był dumny, a walcząc był pokorny. Why? Dlaczego? La- Dlaczego? 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 Because, Ponieważ, Bo? Because when he was trying to be a humble Brahmin, bo kiedy próbował być pokornym Brahminem, he wasn't following Krishna's instructions. nie podążał za instrukcjami Kryszny. So how can you be humble and not follow Krishna's instructions? Więc jak możesz być pokorny i nie podążać za instrukcjami Kryszny? And when he was fighting, A kiedy walczył, apparently proud, będąc tak pozornie dumnym, he was actually humble tak naprawdę był pokorny, because he was doing what Krishna wanted. bo robił to, czego Kryszna od niego chciał. So humility could mean fighting for Krishna if that's what Krishna wants. Więc pokora może oznaczać walczenie dla Kryszny, jeśli tego Kryszna od nas chce. And pride could mean walking off the battlefield in so-called humility in disobedience of Krishna's instruction. A duma może oznaczać opuszczenie walki w tak zwanej pokorze, jeśli Kryszna chce od nas, żebyśmy walczyli. Does that make sense? Czy to ma sens? Yes? Tak? Tak? Nie? Prawda? Okay. Prabhupada told us when we distribute books, we should be bold.
Prabhupada powiedział nam, że kiedy rozprowadzamy książki, powinniśmy być śmiali. And the lady said, but Prabhupada, women are supposed to be shy. A taka kobieta odpowiedziała, ale Prabhupada, kiedy kobiety powinny być nieśmiałe. If you go out, excuse me, sir, I have a book. Get out of here. Taką książkę, o, słuchaj. And if you go, excuse me, sir, A jeśli idziesz, przepraszam, don't go. proszę, Here's a book. to jest książka, Take your wallet out. portfel Give me your pieniądze, money. Then they'll take a book. to wtedy ktoś weźmie książkę. So Prabhupada said, that's humility. I Prabhupada powiedział, to jest pokora. Because you know to go on the street and give someone a book requires humility. Dlatego, że wiesz, że żeby wyjść na ulicę i dać komuś książkę, to wymaga pokory. So even if we're bold, we're doing it humbly. Nawet jeśli jesteśmy śmiali, robimy to pokornie. And it is the order of our guru. To jest polecenie naszego guru. And Prabhupada said, I Prabhupada powiedział, I was bold. ja byłem śmiały. Nobody invited me to your country. Nikt mnie nie zapraszał do waszego kraju. I just came, Sam przyjechałem. started preaching. Zacząłem nauczać. I was very bold. Byłem bardzo śmiały. And sometimes Prabhupada would speak to an atheist. Czasami jak Prabhupada rozmawiał z jakimś ateistą And he'd try to explain Krishna consciousness. i próbował wyjaśniać mu świadomość Kryszny, But the brain of an atheist, it doesn't really function so it can understand Krishna consciousness. ale mózg ateistycznej osoby nie do końca funkcjonuje i nie może zrozumieć świadomości Kryszny. So one time Prabhupada was speaking to a scientist, Pewnego razu Prabhupada rozmawiał z naukowcem and he couldn't understand. i tamten nie był w stanie zrozumieć. So Prabhupada said, the reason you cannot understand is because you are a demon. I Prabhupada powiedział mu, że nie możesz tego zrozumieć, bo jesteś demonem. Is Prabhupada humble? Czy Prabhupada jest pokorny? He's humble to Krishna. Jest pokorny wobec Kryszny. He's preaching Krishna's message Naucza przekazu Kryszny. boldly. Śmiało. But personally, Ale osobiście he's thinking, this is what Krishna wants me to do, so I'm doing it. on myśli, że Kryszna chce, żebym to zrobił, więc to robię. You understand? Rozumiecie? So it might look to an outsider like he's not humble, but from the inside, Zewnętrznie może wydawać się, że nie jest pokorny, ale wewnątrz he's just thinking, I'm serving Krishna by telling this person the truth. on tylko myśli, że służy Krysznie, mówiąc tej osobie prawdę. Yes. Sometimes devotees had or have tendency to imitate Prabhupada and behaving in the same way. Yes, I'll tell a story. Okay. Czasami wielbiciele mają skłonności, żeby imitować śla Prabhupada i zachowywać się tak samo. I will tell you how I know this story. Opowiem wam historię tak, jak ją Because poznałem. in San Francisco, maybe 1974 or 75, Prabhupada told us this story during Bhagavatam class. To było w San Francisco chyba 74 czy 75 rok. Śla Prabhupada osobiście opowiedział nam tę historię na wykładzie z Bhagavatam. He said, last night I was speaking to a scientist, Powiedział, że wczorajszego wieczora rozmawiałem z naukowcem and I told him, i powiedziałem mu, you cannot understand because you are a demon. że nie możesz tego zrozumieć, bo jesteś demonem. And then Prabhupada said, and he accepted. Prabhupada dalej powiedział i on się zgodził. And then Prabhupada laughed. Prabhupada się zaśmiał. And then Prabhupada said, I Prabhupada dalej powiedział, I can do this. ja tak mogę robić, You cannot. ale wy nie. I mean, maybe, when you're 80 years old and the guru of a movement, you can do it. Może jak To będziecie somebody who's young enough to be your grandson. mieli 80 lat i będziecie guru ruchu, no to może będziecie mogli tak postąpić wobec kogoś, kto będzie miał tyle lat, że mógł być waszym wnukiem. Or if you're 5 years old, you can do it. Albo jeśli mielibyście 5 lat, to możecie też tak robić. But the point is, if you're serving Krishna's order or serving Guru's order, that's humility. Ale istotą jest to, że jeśli służysz poleceniu guru lub Kryszny, to jest to pokorą. Guru tells you to do something. Guru mówi ci, żebyś coś Just robił. go, no thank you. Nie, dziękuję. That's not humility. To nie jest pokora. I'm too fallen, no Nie thank you. jestem zbyt upadły. Proszę. Prabhupada told us that Prabhupada mówił nam
If someone attacks us, we shouldn't fight back, but if someone attacks a devotee, we should fight back. Jeśli ktoś atakuje nas, to nie powinniśmy z nim walczyć, ale jeśli ktoś atakuje wielbicieli, to powinniśmy walczyć w ich obronie. And he said, and Prabhupada said, he said, if someone attacks another devotee, I Prabhupada dalej powiedział, jeśli ktoś atakuje innego wielbiciela, no more trinada pisu nichena. to już wtedy nie ma trinada pisu niczena. You attack back. Walczysz, atakujesz. But that's also humility, Ale to też jest pokora, to protect another devotee. żeby chronić innego wielbiciela. So, serving Krishna, doing the right thing, that's humility. Służenie Krysznie, robienie właściwej rzeczy jest pokorą. Anyway, so, we understand we can please Krishna by being humble. Więc rozumiemy, że możemy zadowolić Krysznę, będąc pokornymi. And Krishna doesn't like it when we're not humble. I Krysznie się to nie podoba, kiedy nie jesteśmy pokorni. So now we have to discuss what in our stage of bhakti does humility actually mean. Więc teraz musimy omówić to, co pokora oznacza na naszym etapie bhakti. So as I said, one of the biggest challenges we have is the desire to be recognized. Tak jak mówiłem, jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy, jest to pragnienie bycia szanowanym. I have a question for you. Mam do Was pytanie. Let's say you are a Sankirtan devotee, Powiedzmy, że jesteś wielbicielem Sankirtanu and for the Christmas marathon you were number one. i byłeś pierwszym, czyli najlepszym w trakcie maratonu grudniowego. And then after the Christmas marathon we had a celebration and we gave awards to all the book distributors. I na zakończenie maratonu mieliśmy ceremonię i dawaliśmy wszystkim najlepszym bhaktom Sankirtanu nagrody. And they forgot to mention your name. They mentioned everybody but you. Wymienili wszystkich, ale zapomnieli wymienić Ciebie. How would you feel? Jak byście się czuli? Sad. Disappointed. Rozczarowani są. Somebody would have a knife and was going to cut the president's throat, huh? Jakby ktoś miał nóż, to chyba by chciał poderżnąć tej osobie gardło. Now I have some news for you. Mam dla Was, Someday, że pewnego dnia, when you become more Krishna conscious, jak staniecie się bardziej świadomi Kryszny and that happens, i coś takiego się stanie, you'll be really happy będziecie bardzo szczęśliwi, because you don't want to be glorified publicly. bo nie będziecie chcieli być gloryfikowani. You agree? Zgodzicie się? Don't you see that example in our books? The devotee, if he's glorified, he doesn't like it. Widzicie takie przykłady wielbicieli w naszych książkach, którzy będąc gloryfikowanymi, nie chcieli tego, nie podobało im się to? If there's a situation where he's going to be glorified and circumstantially he's not glorified, he's happy. Że w sytuacji, w której taka osoba miała być gloryfikowana, ale w wyniku okoliczności nie była szczęśliwa. Okay, now I have a question for you. Mam teraz pytanie do Was. When you walk in the temple room, Kiedy wchodzicie do świątyni, what do you want the other devotees to think about you? jak chcecie, żebyście inni wielbiciele o Was myśleli? Just think. When I walk in the temple room, Kiedy wchodzę do świątyni, what do I want the other people to think about me? jak chcę, żeby inni o mnie myśleli? There's a humble devotee. Ale pokorny wielbiciel. There's an advanced devotee. O, zaawansowany wielbiciel. There's a nice devotee. O, jaki dobry wielbiciel. I hope they notice my new sari, Mam nadzieję, że zauważą moje nowe sary, my new tattoo, mój nowy tatuaż, whatever, my new t-shirt. czy nową koszulkę. Or if you come in late or something, I hope they don't notice I'm late. Jeśli przychodzisz spóźniony, mam nadzieję, że nikt nie zauważy. Okay, so we all want other people to think something about us. Right? Wszyscy chcemy, żeby inni jakoś o nas myśleli. Like I could be sitting here and thinking, okay, I'm going to tell so many jokes, you're going to think I'm the funniest person you've ever heard. Mogę sobie tutaj siedzieć i myśleć, że no dobra, opowiem tyle dowcipów, że będą myśleć, że jestem najbardziej dowcipną osobą, jaką spotkali. Or I'm going to speak such high philosophy, you're going to think, I've never heard a devotee speak such high philosophy. Albo będę mówił tak zaawansowaną filozofię, że będą myśleć, że nigdy nie spotkałem
What are we trying to show? What are we trying to make other people believe about us? Co próbujemy pokazać? Co próbujemy osiągnąć, żeby jak inni o nas myśleli? Think about it. Pomyślcie o tym. We're always trying to draw attention, right? Zawsze próbujemy ściągnąć uwagę. Now, spiritual life means our attention goes to Krishna and the other devotees. We're not trying to draw it to ourselves. Duchowe życie oznacza, że nasza uwaga biegnie do Kryszny i do innych wielbicieli. Nie próbujemy ściągnąć dla siebie. Now it gets really difficult Teraz sprawa naprawdę trudna. if you ever lead a kirtan. Jeśli kiedykolwiek śpiewaliście kirtan, Because music and fame, they're like married. dlatego że muzyka i sława są praktycznie małżeństwem. And I think Western music is pretty much married to sex. Sex, fame, and music, they're like... Jeszcze zachodnia muzyka jest Isn't it? blisko związana z seksem. Seks, muzyka, sława. Doesn't every teenage boy who can play guitar want to be a rock star? Czyż nie jest tak, że każdy nastolatek, który umie grać na gitarze, chce zostać gwiazdą rocka? Yes? If he doesn't, he's crazy. Something's wrong with him. Coś z nim nie tak, może jest szalony. Why is he practicing the guitar so much? Po co on tyle ćwiczy na gitarze? So he can play better and faster? Żeby móc grać lepiej, szybciej, Yeah. mieć dziewczyny. If he can play better and faster and become well known, yeah, then the girls will line up after the concert. Jeśli będzie umiał grać lepiej, szybciej i będzie na tyle sławny, to wtedy dziewczęta będą stały do niego w kolejce. So the Hare Krishna movement is supposed to be pure. Więc ruch Hare Krishna powinien być czysty. So it can't have a bunch of false egos clashing. That's not what it's about. Więc nie powinno być ścierających się fałszywych ego. To nie o to tu chodzi. So when we lead kirtan, it's not about us. Kiedy śpiewamy kirtan, kiedy prowadzimy kirtan, You know, to nie my jesteśmy. when you chant Hare Krishna, To nie chodzi o nas. Kiedy intonujesz Hare Krishna, you think it means, Krishna, please engage me. myślisz, że to chodzi o to, że Krishna, proszę zaangażuj mnie. But it doesn't necessarily mean that. Ale to wcale niekoniecznie trzeba mieć to na myśli. It means whatever you're thinking. Zależnie od tego, co masz na myśli, takie to ma So znaczenie. you might be leading kirtan, Możesz więc prowadzić kirtan and what your thinking might be, i możesz sobie myśleć, hey everybody, look at me. hej wszyscy, patrzcie na mnie. And so your Hare Krishna mantra means, hey everybody, look at me. I wtedy ta twoja Hare Krishna mantra znaczy, hej wszyscy, patrzcie na mnie. You agree? Zgodzicie się? It's possible. Jest to Okay, możliwe. I'll tell you a story. Opowiem wam tego. Some of you may have heard this story. Może niektórzy z was słyszeli o In historii. India, they have professional bands that do kirtan. W Indiach są takie profesjonalne grupy kirtanowe. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Like, yeah, I'm exaggerating, but like that. Może trochę przesadzam, ale coś w tym stylu. Amazing melodies, amazing mridungas, amazing complicated singing. Różne niezwykłe i skomplikowane melodie, bardzo skomplikowane rytmy na mridandze, niezwykły śpiew. So one devotee had a very bad idea to invite all these bands and then get some devotee groups together and have a competition who can chant Hare Krishna the best. I pewien wielbiciel wpadł na bardzo zły pomysł, żeby zaprosić te różne grupy i zaprosić też grupy wielbicieli śpiewających Hare Krishna i zrobić takie współzawodnictwo. Kto umie śpiewać Hare Krishna lepiej? It was like the battle of the kirtan bands. Who's the number one band? Czyli taki pojedynek grup kirtanowych. Kto jest najlepszą grupą? So each band would get up, fancy beats Każda grupa tam robiła swoje przedstawienie, skomplikowane rytmy, and fancy melodies. skomplikowane melodie. Krishna, like that. And then they'd get graded. I dalej byli oceniani. So Prabhupada heard one of these groups from his room. Prabhupada usłyszał jedną z tych grup ze swojego pokoju. One of these Krishna, you know. And Prabhupada said, Prabhupada because if you won, you get money. że
jak ktoś wygrał, to otrzymywał nagrodę pieniężną. And he said they're not chanting Hare Krishna, they're chanting money, money, money. Prabhupada powiedział, oni nie śpiewają Hare Krishna, oni śpiewają pieniądze, pieniądze. You understand? Rozumiecie? So, if they're chanting money, money, and I'm chanting, look at me, I chant so nice, then that's what my mantra means. And my mantra means, doesn't mean Hare Krishna, it means, look at me, I sing so sweetly. Doesn't it? Więc jeśli oni śpiewali pieniądze, pieniądze, ja będę śpiewał, patrzcie na mnie, to moja mantra właśnie będzie miała takie znaczenie. Pravda? Yeah. So that's the problem. I to jest problem. We're serving and it's all about, look at me, look how great I am. Służymy, ale chodzi nam o to, że patrzcie na mnie, jaki jestem wielki. Yes. But when we are good in something, or we make an endeavor in service, and the prize is coming because people prize us somehow in many ways. So how to deal with this? Kiedy służymy i jesteśmy w czymś dobrzy, to przychodzą do nas Well, pochwały. let me talk. Jak sobie z tym radzić? Let me say a few things that I was going to do, and we'll get there. Powiem jeszcze parę rzeczy, które chciałem powiedzieć i dojdziemy do tego. Every human being has 6 needs. Każda ludzka istota ma 6 potrzeb. Everybody has them. Wszyscy je mają. And one of the needs is significance. Jedną z tych potrzeb jest czucie się znaczącym. To feel that your life has meaning Czucie, że twoje życie ma znaczenie. and value. Wartość. So, there's a healthy way to get significance and an unhealthy way. Jest zdrowy sposób, w jaki możemy osiągnąć takie znaczenie, Like, i niezdrowy. if you lead kirtan, Jeśli prowadzisz kirtan, and it's really nice, jest naprawdę ładny and you were doing it to please Krishna, i robisz to, żeby zadowolić Krysznę, and I tell you that was a nice kirtan, ja ci powiem, to był ładny kirtan, it's not going to make you proud. to nie spowoduje, że You're going to take it humbly. przyjmiesz to w pokorny sposób. And the way you're going to take it is that in a healthy, significant way, which means when I lead kirtan, devotees appreciate it, so I feel good leading kirtan because I can help them. Dlatego, że pomyślisz sobie, że to miłe, że kiedy prowadzę kirtan, inni drugi się to doceniają, mogę im się jakoś przydać. Like when you do service, Kiedy robisz jakąś służbę, when you do service, you want to know that your service is valuable. to chcesz wiedzieć, że twoja służba jest wartościowa. Yes? Tak? So if a devotee says, thank you for that service, it's really wonderful. Jeśli wielbiciel mówi, o dziękuję ci za tę służbę, jest naprawdę wspaniała. You're encouraged to continue doing it Jesteś zachęcony, żeby ją dalej robić. because you feel that service has meaning, and then you have meaning because you do that service. Bo czujesz, że ta służba ma sens i że ty masz sens, bo robisz tą służbę. Does that make sense? Czy to ma sens? That's not pride. To nie jest duma. That's what we call significance. That To jest to, there's co some meaning to what I do. nazywamy poczuciem sensu, że to, co robię, So ma wartość. we all want to know that our service is valuable. Wszyscy chcemy wiedzieć, że nasza służba jest wartościowa. We want to know that other people appreciate it. Chcemy wiedzieć, że inni ją doceniają. So when that's your mood, Kiedy masz taki nastrój, and somebody glorifies you, ktoś cię gloryfikuje, it actually makes you more humble to czyni cię jeszcze bardziej pokornym. because you weren't doing it to be honored. Bo nie robiłeś tego, żeby być szanowanym i docenianym. You were doing it to please the devotees and Krishna. Robiłeś to, żeby zadowolić wielbicieli i Krysznę. Now, if we don't understand this, Jeśli tego nie rozumiemy, then we'll say such foolish things like, I don't want to appreciate the other devotees because they might get puffed up. to będziemy mówić takie głupie rzeczy, jak na przykład, że nie będę doceniał innych wielbicieli, bo jeszcze mogą stać się dumni. Some devotees say that. Niektórzy tak mówią. Should we put a sign on the wall? Może powinniśmy wywiesić takie ogłoszenie na ścianie. Appreciation of other devotees is not allowed in the temple Docenianie innych wielbicieli w świątyni jest niedozwolone, because they might get puffed up. gdyż mogą stać się dumni. They won't get puffed up when they're appreciated. Nie staną się dumni, kiedy będą doceniani, You know, bo możesz wiedzieć, in African village, na wiosce w Afryce, if you commit a crime, jeśli popełnisz przestępstwo, you have to go to the center of the village to musisz stanąć na środku wioski
And everybody goes up to you i wszyscy do ciebie podchodzą and appreciate you. i doceniają. Did you know that? Wiedzieliście o tym? And it totally transforms the person. To zupełnie odmienia tę osobę. You've committed a crime, Popełniłeś jakieś and przestępstwo, everyone in the village comes up and praises you. a każda osoba z wioski podchodzi do ciebie i cię gloryfikuje. And it transforms you, makes you so humble. To cię zupełnie przewija i czyni tak pokornym. Isn't that interesting? Czy to nie jest interesujące? Jest. So appreciation, Więc docenienie, if it's genuine, jeśli jest autentyczne and the devotee is sincere, i wielbiciel jest szczery, will actually make him humble. czyni go to pokornym. Because it'll make him feel worth, that he did something that's worthwhile. Bo będzie czuł, że ma jakąś wartość, że to co robi jest wartościowe. And if your motive is to be honored A jeśli twoją motywacją jest bycie for what you're doing, szanowanym za to co robisz, and when you get honored, to kiedy otrzymujesz ten you szacunek, become more proud. staniesz się bardziej dumny. You agree? Zgodzicie się? That's what you wanted. Bo od tego chciałeś. That's what you get. To dostałeś. So your question is, what do we do when we get honored? I pytanie, co robić, jak jesteśmy szanowani? Number one, Numer 1. we always have to understand, Zawsze musimy rozumieć, where does our talent come from? skąd pochodzą nasze talenty i umiejętności. And if I'm honored, am I really being honored, or is the source of my talent being honored? Kiedy jestem szanowany i doceniany, czy to ja jestem doceniany, czy to źródło mojego umiejętności i talentu? No, just sour. Let's say I have a BMW, Powiedzmy, że mam BMW, and all you own is an old rusty bicycle. a ty posiadasz jedynie stary, zardzewiały rower. And I say, I'm going away for a week, you want to use my car? I ja powiem ci, że wiesz co, wyjeżdżam na tydzień, może chcesz używać mojego samochodu? And then you say, sure. A ty powiesz, jasne, And it's a beautiful car, 2017 piękny samochód, nowy BMW 720i or whatever, 900. BMW. And so you're driving around and people are appreciating your car. Jeździsz Not your sobie, car, the car. ludzie doceniają ten samochód, nie twój. And they say, beautiful car. Mówią, jaki piękny samochód. And what do you think? To co sobie myślisz? Well, now you're like caught in the middle. No jesteś gdzieś tak Because pomiędzy. you would like to pretend it's your car, because then people would think you're somebody special. Chciałbyś udawać, że to jest twój samochód, bo wtedy inni pomyślą, że musisz być jakąś wyjątkową osobą. Yes? Or you could be sane, and you just take it humbly and say, well, it's really not my car. Albo możesz być pokorny i tak przyznać się, to nie mój samochód. All I own is a rusty bicycle. Ja mam tylko stary, zardzewiały rower. Does that make sense? Czy to ma sens? So you do something wonderful Robisz coś wspaniałego for Krishna. dla Kryszny. In the BMW he loaned you, W tym BMW, który on ci pożyczył, and everybody says, wszyscy mówią, wow, that's a nice BMW. ale super BMW. And how do you respond? I jak odpowiadasz? Either it's not my BMW, Nie, to nie mój. or you forget it's not your BMW, Albo zapominasz o tym, że to nie twój samochód. or you just want to be honored so badly that you pretend it's yours. Albo tak bardzo chcesz otrzymać ten szacunek, że udajesz, że jest twój. So if you always remember your power is from Krishna, you'll never become proud. Jeśli będziesz zawsze pamiętać, że twoje moce pochodzą od Kryszny, nigdy nie będziesz dumny. And as soon as you forget, Jak tylko zapominasz, you're in trouble. masz kłopoty. Before you ask your question, one other thing. Jeszcze jedna rzecz, zanim odpowiadam. Who do you think Krishna's going to empower? Jak myślicie, kogo Kryszna będzie upełnomacniał? Someone who knows that the power is coming from him, or someone who thinks his power is mine? Kogoś, kto wie, że jego moce pochodzą od niego, czyli Kryszny, czy ktoś, kto sobie myśli, że to wszystko jest jego zasługą? And who's the father going to give $1 million to? I jakiemu synowi ojciec da $1 000 000? The son who knows how to use it, or the playboy son? Temu, kto wie, jak tego używać, czy drugiemu, który jest playboyem? Krishna gives you some Shakti,
Krishna daje ci trochę shakti, then you become proud. stajesz się dumny, What's he going to do? co on zrobi? Give me that Shakti back. Oddaj. You don't know how to use it. Nie wiesz, jak tego używać. Yes? You understand? Yes. I don't have a question, I have a story Okay. about it. I will say it in Polish, okay? Where's the story from? Hungary. Oh. Hungary. From the farm in Hungary. Oh, okay. Kilka lat temu byłem właśnie na farmie skonowej na Węgrzech, tej takiej znanej farmie, która jest samowystarczalna. I tam oni przyjmują kilka autokarów dziennie z wycieczkami. I mają też restaurację. I w tej restauracji obsługuje taka pani, taka Mataji, która mocno kojarzy się u nas z latami 80. i tak dalej, nie? Że taki uśmiech ma na twarzy, jak obsługuje i tak dalej. I pierwszego dnia, jak tam przyjechaliśmy, to tam nas skierowano, żebyśmy tam zjedli. I ja taką ją dostrzegłem, a później wieczorem słyszałem, jak ona śpiewa. I jak ona śpiewała przed bóstwami, to jej głos brzmiał, jakby pochodził naprawdę, ja tak sobie przynajmniej wyobrażam, że tak na warsztatach śpiewają. Po prostu totalnie się rozpłynąłem na podłodze. I następnego dnia pomiędzy posiłkami byłem głodny i poszedłem do tej restauracji coś sobie kupić. I ona znowu obsługiwała i stwierdziłem, że może nawiążę jakąś relację, jak docenię to, że bardzo mi się podobało to, jak śpiewała i pochwaliłem jej śpiew. A ona na to mi powiedziała, że to jest łaska jej guru. W takim po prostu najcieplejszy, prosty sposób. Też mnie to powaliło, bo to była właśnie taka pokora najwyższego rzędu i ona to mówiła kompletnie szczerze i z kompletnym zrozumieniem tego, tak? Nie przyjęła tego, nie odrzuciła mojego komplementu na zasadzie przestań, nie opowiadaj, tylko po prostu powiedziała tak, to jest łaska mojego guru. I to było dla mnie coś niesamowitego i to jest dokładnie to, o czym Prabhu teraz nam opowiada, nie? Takie właśnie podejście. Story from... Long story short, when I was in Hungary, I met a Mataji who was working in a restaurant there in the temple. And I heard her sing one day, and she was singing like an angel. And on another day, I went to her because she had this appearance of not a very polite and close to the outsider's person. So I thought that I will break the ice when I will tell her something nice. And I said that she was singing like an angel, and then she said, "It's the mercy of my guru." And she said it like with a stone face, like no feelings at all. I like the humbleness of the humbleness of the humbleness, and this also struck me. Like Yeah. Well, it's a good point. You know, we could ask the question, how to become humble. Możemy zadać sobie pytanie, jak być pokornym? And one of the best ways to become humble I've seen Najlepszy sposób, jeden z jaki widziałem na bycie pokornym, is find somebody who's humble to znać kogoś, kto jest pokorny and glue yourself to them. i przyklej się do tej osoby. Because humility is such an attractive quality and it's contagious. Bo pokora jest tak bardzo atrakcyjną cechą i jest zaraźliwa. If somebody's humble, you just fall in love with them, isn't it? Jeśli ktoś jest pokorny, to po prostu zakochujesz się w takiej osobie. Because it's one of the most exalted qualities. To jest jedna z najbardziej wzniosłych cech. And when you're around someone who's humble, you want to be humble also. Kiedy jesteś w pobliżu kogoś, kto jest pokorny, sam też chcesz być pokorny. Tak? Yeah, it naturally wears off on you. The problem is, when we're around people who are proud, we get influenced by that also. Problem z drugiej strony jest taki, że kiedy jesteśmy w otoczeniu osób, które są dumne, to też na nas wpływa. So it's a great service to the other devotees to exhibit humility. Więc jest to wielka służba dla innych wielbicieli, żeby przejawiać pokorę. So it's such a positive effect. To ma tak pozytywny efekt. And conversely, if we're proud, I jednocześnie odwrotnie, kiedy jesteśmy dumni, it has a very bad effect. to ma bardzo negatywny efekt. Yes? But sometimes we think that being humble means we try to pretend to be humble, not be like as we are, but we let's say we are an outgoing person, but we think that we want to be humble, and then we become the person who's walking like that and saying Hare Krishna, and we just pretend. But is it not that someone can be externally like outgoing, but actually he can be really humble inside? Yeah.
pytanie takie, że czasami też udajemy, przywdziewając takie pozornie pokorne zachowanie, na przykład ktoś może być taką bardzo taką osobą One of the aktywną, czy jakby tak uzewnętrzniającą się i będzie sobie myśleć, że to jest jej naturą, może sobie myśleć, że no muszę być pokorny, muszę być taki, tak? Działać niezgodnie z własną naturą. Something that's very important for us as an organization, Coś, co jest bardzo ważne dla nas, jako dla organizacji, and also for us individually, i również dla nas indywidualnie, is to be able to be honest about our level of Krishna consciousness. jest, żeby być w stanie być uczciwym na temat naszego poziomu świadomości Kryszny. That's more of the essence of humility To than, jest, than anything external, extrovert, introvert. to jest taka bardziej esencja pokory, ważniejsza od innych rzeczy, czy ktoś jest introwertyczny, czy ekstrawertyczny. Like, let's say I am on this level. Powiedzmy, że jestem na tym poziomie. As soon as I walk through the temple door, A jak tylko przychodzę przez drzwi świątyni, I want everybody to think I'm on this level. chcę, żeby wszyscy myśleli, że jestem na tym poziomie. So then when Prabhu says, Jeśli ktoś mówi, did you hear the news, what happened? słyszałeś o tym, co się stało? And you did. A ty słyszałeś? But you want to pretend that you're on this level, that I don't listen to news, so I say, no, I didn't hear. Ale czy na przykład tak słyszałeś, co mówili w wiadomościach? No i ty oczywiście, że słyszałeś, ale nie chcesz udawać, że jesteś na wyższym poziomie i mówisz, nie słucham wiadomości. Or somebody's revealing a problem, A ktoś przedstawia problem. and you have a similar problem. I ty masz podobny problem. Say, Prabhu, I can't help you, I never have that problem. Wiesz co, no nie mogę ci pomóc, nigdy nie miałem czegoś takiego. I just want to have a profile. Chcę po prostu mieć taki profil na... It's called the PDF. To jest nazywane PDF. PDF. Yeah, not the Adobe PDF. Nie chodzi o program komputerowy, Pure devotee profile. czyli taki profil czystego wielbiciela. PDF. Po polsku będzie PDF. Right? So the problem it has for the organization Problem, jaki się z tym wiąże dla organizacji, that we're all trying to show off that we're better than we are. że wszyscy próbujemy się pokazać, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy. Or when you get a position, Albo jak dostajesz pozycję, then you try to fake it because, well, now I'm in this position, so I have to appear to be up here when I'm down here. to myślisz sobie, no to teraz muszę naprawdę dobrze udawać, żeby wyglądało, że jestem taki, chociaż jestem taki. Does that make sense? Czy to ma sens? So that it creates a bad culture To tworzy złą kulturę. because we all basically have the same problems Bo wszyscy zasadniczo mamy te same problemy. because we all are conditioned souls. Bo wszyscy jesteśmy uwarunkowanymi duszami. So we don't want to create an environment where everyone has to kind of feel they have to fake it to make everybody else happy. Więc nie chcemy tworzyć takiej atmosfery, żeby wszyscy myśleli, że muszą coś udawać, żeby inni byli szczęśliwi. So maybe 4 years ago I started accepting disciples. Chyba 4 lata temu zacząłem akceptować uczniów. So I didn't go to a class to learn how gurus walk, Nie chodziłem na wykłady, żeby uczyć się, jak chodzi guru, how gurus sit, jak guru siedzi, and how to raise my hand and bless everyone, jak podnosić swoją rękę do and błogosławieństwa, how to wear nice turbans and nice beads. jak chodzić w pięknych turbanach, jak sobie wieszać korale na szyi. That's not what we're trying to do. To nie jest to, co staramy się robić. But you can be a guru, and you can have problems also. Ale możesz być guru i też możesz mieć swoje problemy. In fact, one of the gurus in our movement wrote books about his problems. W rzeczywistości jeden z gurów w naszym ruchu napisał książkę o swoich problemach. And it shocked some devotees I niektórych wielbicieli to zszokowało. because they didn't realize that this devotee was very, very elevated
and therefore very humble enough to put in books the challenges he has. Bo nie uświadamiali sobie, że ten wielbiciel, będąc tak wzniosłym i tak pokornym, przedstawił te swoje problemy, wyzwania, z którymi się zmaga. So some devotees were thinking, no, you're just supposed to appear perfect if you're a guru. Bo niektórzy myśleli sobie, że nie, no jeśli jesteś guru, to przecież musisz wyglądać na doskonałego. But you always find when someone is honest about their struggles, people respect them more than when they kind of try to hide everything. Ale zawsze zobaczycie, że kiedy ktoś jest uczciwy odnośnie problemów, jakie ma, to wtedy ludzie go bardziej szanują niż wtedy, kiedy próbuje wszystko ukryć. You agree? Zgodzicie się? Yeah. I had a god brother and he had some trouble and then he admitted it. Mam brata duchowego, który miał pewne problemy i później się do tego przyznał. So he's a spiritual master. Jest mistrzem duchowym. So I was waiting for, it to hit the internet. Czekałem, aż tylko to wyjdzie na światło internetu. And some of you know there's a movement which is against gurus in ISKCON. I tak jak wiecie, jest taki ruch, który jest przeciwny guru w ISKCONie. So that was the first place I went to see what they were going to say, because they get the news first. Więc to była pierwsza strona, na którą wszedłem, żeby zobaczyć, co oni powiedzą, bo oni zawsze mają te informacje pierwsi. And they said a few things. I oni powiedzieli tam parę rzeczy. And they ended it I zakończyli, by saying, at least he was honest. mówiąc, że no ale przynajmniej był uczciwy. And I think that was the only good thing they ever said about any guru in ISKCON. Myślę, że to była jedyna dobra rzecz, jaką kiedykolwiek powiedzieli na temat jakiegokolwiek guru w ISKCOnie. I swear I've never heard them say any good thing about any guru in ISKCON other than that. Że w życiu nie widziałem, żeby oni tam opublikowali choćby jedną pozytywną rzecz na temat jakiegoś guru w ISKCOnie. So even the Ritviks appreciate honesty. Więc nawet rytwicy doceniają uczciwość. Even the people against you appreciate honesty. Nawet ludzie przeciw tobie doceniają uczciwość. So the problem it has for us individually, Problem, jaki się z tym wiąże dla nas indywidualnie, if you have a problem, you need to talk to somebody about it. że jak masz problem, musisz o tym z kimś pogadać. Yes or no? Tak czy nie? Because if you want to pretend you don't have a problem, and you don't have anybody to talk to about it, how are you going to solve it? Jeśli chcesz udawać, że nie masz problemu i nie masz o czym z kimkolwiek rozmawiać, to jak to rozwiążesz? Pravda? We need to talk if we have a problem. Jeśli mamy problem, musimy rozmawiać. So, if we create an environment where we're afraid to be real because we'll be judged or criticized or condemned, nobody's going to say anything and we'll just walk around pretending like we're pure devotees. Jeśli będziemy tworzyć atmosferę, w której wszyscy będą musieli udawać, że wszystko jest doskonale i nie ma żadnych problemów, że musimy być jak czyści wielbiciele. I counsel devotees. Jestem też doradcą wielbicieli And I just want to report to you i chciałem wam powiedzieć, that from the highest to the lowest, everybody has problems. że od najwznieślejszych do najniższych wszyscy mają problemy. It's just, we're conditioned souls, we all have problems. Jesteśmy uwarunkowanymi duszami, wszyscy mamy problemy. And if we create a culture in which we have to pretend, Jeśli tworzymy kulturę, w której musimy udawać, it will be very bad for us individually. to będzie dla nas bardzo źle indywidualnie. Now here's a problem. I tu jest problem. Let's say a devotee comes to you and they're honest. Powiedzmy, że przyjdzie do was jakiś wielbiciel, który jest uczciwy. I have to talk to you. Muszę z tobą I porozmawiać. just did this. Właśnie zrobiłem coś takiego. And then you say, oh my God, how could you do that? You're so bad. A ty mówisz, o Boże, jak mogłeś? Jesteś taki zły. That person is never going to tell a devotee in the rest of their life that they did anything wrong. Ta osoba już nigdy w swoim życiu nie przyzna się innym wielbicielom, że zrobiła coś złego. Or Albo też an hour after they talk to you, godzinę po tym, jak z wami porozmawia, everyone in the temple knows what you did. już wszyscy w świątyni będą wiedzieli, co się stało. So they're never going to talk to anybody again. Też ta osoba już nigdy z nikim nie porozmawia. Everyone in yatra.
Yatra. Wszyscy są Not jatrze. only in the temple, but all yatra will know. Oh yeah. Yeah. Tell the devotee is the best communication method. Powiedz wielbicielom, to jest Better than najlepszy sposób telephone. komunikacji, lepszy od telefonu, Telegraph, lepszy od telegrafów. telefax, tele this, tele that. Tell the devotee. Powiedz jakiemuś wielbicielowi. And if you want a delivery especially wide and fast, tell a female devotee. A jeśli chcesz, żeby wiadomość się rozniosła na szczególnie duży zasięg w bardzo krótkim czasie, powiedz jakiejś kobiecie wielbicielce. That's if you want special delivery. To jeśli chcesz, żeby ta wiadomość została szczególnie szybko dostarczona na duży zakres. So, I have some good advice if you want good advice. Jeśli chcecie, mogę dać wam dobrą radę. If someone ever says to you, Jeśli ktoś kiedyś wam please don't tell anybody. powie, proszę nikomu nie mów, I just want you to know your wife is somebody, tylko chcę, żebyś wiedział, że or your husband is somebody, twój mąż czy twoja żona and jest they fall into the category of kimś tam. anybody. There are somebody, so don't even tell them. I don't get it. There, we say, like if you tell me, Jeśli powiedziałbyś mi, Prabhu, don't tell anybody. Prabhu, nie mów nikomu, In my mind, I think, ja już sobie myślę, well, that just means my wife and daughter. no ja, to znaczy ja i moja żona i córka. Has any devotee ever come up to you and say, I'm not supposed to tell you this? I może kiedyś jakiś wielbiciel do was, mieliście takie doświadczenie, ktoś do was podszedł i powiedział, Prabhu, wiem, że nie powinienem ci tego mówić. Raise your hand. Podnieście Yeah. rękę. Yeah. See, that's a problem. To jest problem. If anyone ever says, I'm not supposed to tell you this, Jeśli ktokolwiek mówi, nie powinienem ci your reply should be, then don't tell me, because you promised them that you weren't going to tell bo anybody. obiecałeś, że nie powiesz. You agree? Zgodzicie się? So if we want devotees to be honest, Jeśli chcemy, żeby wielbiciele byli uczciwi, and then they are honest, to oni będą uczciwi, we have to honor that by not telling anybody. uszanować, nikomu o tym nie mówiąc. And we have to honor that by not judging. Musimy uszanować to, nie osądzając. Sometimes devotees lose faith in their guru. Czasami wielbiciele tracą wiarę w guru. And they'll tell you, I powiedzą I'm losing ci, faith in my guru. straciłem wiarę w guru. That's hard for you to hear, Przykro wam to słyszeć, especially if their guru is your guru. szczególnie jeśli ich guru też jest twoim guru. But we have to be able to listen without judging, Ale musimy być w stanie wysłuchać bez osądzania, to let them work the problem out. żeby pozwolić im przepracować ten problem. Then you create a culture where we can be open I wtedy tworzy się kultura, w której możemy być bardziej otwarci and we don't have to pretend. i nie musimy udawać. A jak być w tych sytuacjach, kiedy jesteś szczery w swoim poziomie, przyznajesz się do swoich błędów, a potem ta szczerość jest wykorzystywana w innych sytuacjach przeciwko ciebie, w gronie wielbicieli? What to do if you're honest about your level of Krishna consciousness and you admit your problems, and later it is misused with other devotees Yeah, against you? yeah. That's my whole point. Właśnie o to mi chodzi. That's a culture which will shut you up for the rest of your life, Taka kultura spowoduje, że zamkniesz się do końca życia. right? You're never going to tell anybody again. Już nikomu nie będziesz nic mówić. But that's not good for you. Ale to nie jest dobre dla ciebie. It's not good if you tell, and it's not good if you don't tell. Więc niedobrze, że jeśli powiesz, i niedobrze, jeśli nie będziesz mówić. That's a problem. I to jest problem. Solution is you tell and then we help you. Rozwiązaniem jest, że jeśli powiesz i pomożemy ci. I mean, if you've done something that warrants restricting your services, then you have to, be willing to accept that. Yeah, let's say she did something, and when she tells it, then the temple president says, well, then you can't go on the altar for 6 months. Jeśli powiedzmy zrobiłaś coś, co ogranicza twoje służby, na przykład zrobiłaś coś i wtedy prezydent świątyni mówi, no okej, to nie możesz wchodzić przez 6 miesięcy na ołtarz. You have to be willing to accept that because you made a mistake. Musisz być gotowa to przyjąć, bo popełniłaś błąd. Yes? If what you did warrants, you don't understand warrants? Okay, restricts. The consequence.
if what you did, the consequence would be you'd be restricted in your service, you have to be willing to accept that. Jeśli w wyniku tego, co zrobiłaś, będziesz miała jakieś ograniczenia w swojej służbie, musisz być gotowa to przyjąć. Every night you drink a bottle of whiskey and every morning you go on the altar. It's not good. Każdego wieczora wypijasz butelkę whisky i rano wchodzisz na ołtarz. To naprawdę. But you don't want to tell anybody because you know they're not going to let you go on the altar and you're attached to the deity. Ale nie chcesz nikomu powiedzieć, bo jesteś przywiązany do wchodzenia na ołtarz i nie chcesz tego stracić. So if you tell them you do that, they're probably going to say, don't go on the altar for a while. I jeśli im powiesz, no to prawdopodobnie ci odpowiedzą, no nie wchodź na ołtarz przez jakiś czas. You have to be willing to accept that. Musisz być gotowy to przyjąć. Yes? Complicated? Complicated. There's both sides, but if you haven't done anything bad, Ale jeśli nic złego nie zrobiłaś and then you're restricted, that's a problem also. i będziesz ograniczona, to też jest problem. Yes? And if you get restricted, then I find out you got restricted, I'm not going to say anything about my problem. I jeśli ty będziesz ograniczona, ja się dowiem, że ty zostałaś poddana takim ograniczeniom, to wtedy ja nie będę chciał nic powiedzieć o swoim problemie. Pravda? So everybody zip up. I w ten sposób wszyscy będą się zamykać ze swoimi. And we can all pretend we're pure devotees. I wszyscy będziemy mogli udawać, że niby już jesteśmy czystymi wielbicielami. It's like I like to make fun and say, you know, you have Superman. Ja sobie lubię tak żartować, że tak jak znacie Supermana. So you come to the temple and you're super bhakta, Przychodzisz do świątyni jako super bhakta, super bhaktin. super bhaktinka. And then you go home and you're Idziesz do domu i Clark Kent, z powrotem jesteś Clark Kentem, or ordinary person, zwykłą osobą. isn't it? Yes. Czasami może być tak, że ta osoba, która mówi nam, że straciła wiarę w Guru, zaczyna go obrażać. I w jaki sposób tej osobie wysłuchać, czy jakiej nie wysłuchać, żeby nie słuchać też Vaishnava Prabhu. Sometimes the person who loses faith in Guru Guru will blaspheme his Guru. So how to listen to that person, how not to listen to this person, not to... Oh, okay. No. Because you become contaminated. Albo się zanieczyścisz, jak będziesz to słuchał. There's two answers. To są dwie odpowiedzi na to. I'll tell you a story. Opowiem historię. I learned a process. Nauczyłem się procesu It's called empathic listening. nazywanego empatycznym słuchaniem, You don't speak, you just, well, you speak, but mostly you listen. gdzie nie mówisz, w większości słuchasz. So in empathic listening, Empatyczne słuchanie, the person will say, I'm losing faith in my Guru. ktoś mówi, o, tracę wiarę w swojego Guru, And you would respond, to wtedy możesz powiedział, something happened that you lost faith. o, coś się stało, że straciłeś wiarę? Yeah, I saw, and then they would continue. I saw my Guru talking to this young girl for 3 hours. No tak, ta osoba dalej wtedy mówiła, że no widziałem, jak mój Guru przez 3 godziny rozmawia z tą młodą dziewczyną. And then you respond and say, Wtedy oh, odpowiadasz mówiąc, that was putting you in anxiety because he's a sannyasi and shouldn't do that, right? And they'll say, yeah. bo on jest saniasynem, nie powinien tego robić, And this prawda? conversation's going on like To this. jest taka konwersacja. And a lot of times, when you just keep leading it, they resolve the problem by talking about it. I przez takie empatyczne słuchanie, jak prowadzisz taką dyskusję, to ta osoba sama dochodzi do rozwiązania. And I've seen in conversations like this, I widziałem w takich rozmowach, where you can listen and respond that way, kiedy jesteś w stanie słuchać tak i tak odpowiadać, that quite often in the end of the conversation, the person will say, you know, it's just my fault. It's just the way I see to it. bardzo I często have to work on myself. koniec takiej rozmowy taka osoba konkluduje, że wiesz co, tak już rozumiem, tak naprawdę to jest mój błąd, muszę pracować nad sobą. But you have to be the facilitator of that Ale ty musisz być tą osobą, która tak prowadzi tą rozmowę. by going along with it Pozwala wyjść tam tej osobie z and understanding how they're feeling. i rozumie jej uczucia.
Like he might say, I'm losing my faith in my guru. On może powiedzieć, tracę wiarę w swojego guru. And then you could respond, that must be really difficult for you. Ty wtedy możesz odpowiedzieć, że to musi być naprawdę As trudne opposed dla ciebie. to, you know, Prabhu, that's Vaishnava aparad. A w przeciwieństwie There's a hell for you. Prabhu, to jest Vaishnava aparada. And you're heading straight there really fast. Za coś takiego czeka cię piekło i ty właśnie idziesz w jego stronę bardzo szybko. That's another response. To jest inna odpowiedź. But he can't work his problem out. Ale w ten sposób ta osoba nie może przepracować z tego You say that must be really difficult for you. Kiedy mówisz jej, to musi być And he naprawdę says, yeah. trudne. He says, yes, I'm feeling weak now in Krishna consciousness. Czuję się teraz słaby w świadomości Kryszny. And you let him talk. I pozwalasz jej mówić. And you keep working with him. I wtedy dalej pracujesz z nią. That's one process. To jest jeden proces. Does that make sense? Czy to ma sens? The other process is you just say, I understand what you're going through, but could you talk to someone else because I can't hear it because this is my guru and I don't want to hear this. You can take that position also. Druga odpowiedź jest taka, że możesz powiedzieć, rozumiem, przez co przechodzisz, to musi być dla ciebie bardzo trudne, ale proszę porozmawiać z kimś innym, bo to jest mój guru i... Yeah. Somebody, is that okay? Yeah, you had a question? Chciałabym zapytać, jakie są społeczne konsekwencje udawania kogoś, kim się nie jest i czy społeczność, w której taka osoba egzystuje, powinna starać się pomóc takiej osobie? Jaka jest rola społeczności po prostu? What are the social consequences of if one person pretends someone he is not? And if the society of that person should try to help that person? And how? Oh, how to help him? Through education. Poprzez edukację. And I think by helping the culture in the temple, so that people don't feel they need to pretend. I myślę, że przez pomaganie w tworzeniu właściwej kultury w świątyni czy tym miejscu, żeby ludzie nie czuli takiej potrzeby udawania. I'll tell you a story. Opowiem historię. This is the history of ISKCON. To jest z historii ISKCON. True story. Prawdziwa historia. We got a message. We were getting letters with little snippets of things Prabhupada said. Snippets means short quotes. Yeah, little quotes, yeah. Wysyłaliśmy sobie listy z takimi krótkimi cytatami Prabhupada. This was 1970. To był 70 rok. And Prabhupada was in India. I Prabhupada był w Indiach. So you'd get a little, Prabhupada said this, that, like that. I dostawaliśmy takie krótkie informacje. Prabhupada powiedział to i to. And then we got one of them that Prabhupada said, all we should eat is 2 chapatis and a cup of dal for lunch. Cytat, że na obiad powinniśmy jeść tylko 2 czapaty i kubek dalu. And at that time our breakfast was a half an apple, a half an orange, half a banana, 8 chickpeas and a half cup yogurt. So lunch we were hungry. A w tamtych czasach na obiad, na śniadanie dosłownie jedliśmy pół jabłka, pół banana, 8 ziarenek ciecierzycy, pół szklanki jogurtu. I na obiad byliśmy naprawdę głodni. And no dinner. I nie było żadnej kolacji. Could you imagine for the last 2 weeks that's all you've been eating is a little fruit in the morning and 1 cup of dal and 2 chapatis? Wyobrażacie sobie, żeby przez 2 tygodnie jeść na śniadanie tylko odrobinkę owoców i pół szklanki jogurtu, a na obiad szklankę dalu i 2 chapati? Basically starving. Praktycznie mówiąc, to jest głodowanie. And then 2 weeks later, I po 2 tygodniach we got the rest of the sentence. dostaliśmy resztę tej wypowiedzi. And the sentence was, if all you can digest is 2 chapatis and a cup of dal, then just eat that. But if you can digest 10 chapatis, you can eat 10 chapatis. Prabhupada dalej powiedział, że powinniśmy jeść te 2 chapaty i szklankę dalu, jeśli tyle jesteśmy w stanie strawić. Jeśli jesteś w stanie strawić 10 chapatów, jedz tyle.
So what was happening is we would distribute prasadam on Sankirtan, Co się działo? Rozkładaliśmy na Sankirtanie prasadam. like little carrot cake. You have carrot cake? Takie małe ciasteczka marchewkowe. Macie takie? Like little squares, One mogą być mało prostokątne. some butter, sugar, flour, and some carrots. Mąka, masło, cukier, troszkę tartej marchewki. So devotees were all very anxious to distribute the prasadam because they actually would go down the street and around the corner and eat it because they were so hungry. Bardzo chcieli rozkładać prasadam, bo wychodzili, chowali się za rok i jedli. But they're not going to eat it in front of anybody Oczywiście nie mogli jeść tak na oczach innych, because we're all doing this austerity and we think this is just what we're supposed to do the rest of our life. tak? Bo wszyscy myślimy, że wszyscy wykonujemy te wyrzeczenia, tak powinniśmy wszyscy działać do końca życia. And I was a temple president. Ja byłem prezydentem świątyni. So I was like playing this role like, this is just what we do and I'm not disturbed by it. I grałem taką rolę. Nie, my tak po prostu wszyscy to powinniśmy robić, my to robimy i mnie to wcale nie niepokoi. And I could see everybody was struggling with it and everybody was faking that they weren't struggling with it. Ja widziałem, że wszyscy się z tym zmagają, ale wszyscy udają, że się nie zmagają. And one day I just said, I pewnego dnia powiedziałem, we can't do this anymore. dajcie spokój, nie możemy tak robić. I'm struggling, you're all struggling, we're all faking it, we're not struggling. Ja się zmagam, wy się zmagacie, wszyscy udajemy, że wszystko jest w porządku. And everybody was so relieved that I was so honest. Wszyscy poczuli taką ulgę, że byłem taki uczciwy. And I just realized, you have to be honest. I uświadomiłem sobie, że no tak, trzeba być uczciwym. I don't know if that answered your question or not. To odpowiada na But we don't want to create a culture which feeds into dishonesty. Nie chcemy tworzyć kultury, która karmi nieuczciwość. Like someone might say, why didn't you get initiated? But maybe you're not following all the principles. Tak jak ktoś może zapyta, kiedy będziesz inicjowany? A może ta osoba nie przestrzega wszystkich zasad? If you've been a devotee for like 5 years and you're not initiated, you get pressured. Jeśli jesteś wielbicielem, powiedzmy już 5 lat, jeszcze nie masz inicjacji, to dostajesz taką presję społeczną. And everybody's thinking, what's wrong with you? Co z tobą nie tak? What, you don't have faith? Nie masz wiary? You can't, something, And that's not a good atmosphere. I to nie jest dobra atmosfera. We have to be free to be who we are Musimy mieć wolność, żeby być kim jesteśmy and be accepted for that. i być akceptowani. So if I keep pressuring you, I'm not accepting you for your position you're in now. Jeśli ja cię naciskam, nie akceptuję tej pozycji, w której jesteś. There were devotees who were sannyasis that got married. Byli wielbiciele, którzy byli sannyasinami, a się później ożenili. Now imagine you were a sannyasi for like 5 years. Wyobraź sobie, że na przykład byłeś sannyasinem 5 lat And GBC, i GBC, big leader in ISKCON, wielkim liderem w Iskonie, right-hand man to Prabhupada, prawą ręką Prabhupada and you got married i żenisz się to the most beautiful brahmacharini in the temple. z najpiękniejszą brahmaczarinką w świątyni. Because, if you're sannyasi, Jeśli jesteś sannyasinem, if you're going to get married, she's got to be pretty good looking, right? no to jeśli musisz już 'Cause you're giving up a lot. ożenić się, to ona musi Yes? naprawdę dobrze wyglądać. It's got to be special. You're not going to give up sannyas just for anybody, Przecież nie porzucisz sannyasy dla byle kogo. right? And you have no money, so you're the GBC, you're going to dig into the bank and, take some money with you because you're going off, you have to live. Więc jest oczywiście tak, byłeś sannyasinem GBC, nie masz żadnych pieniędzy, no więc musisz sięgnąć ręką do kasy i z czymś odejść. So imagine you were a sannyasi, you ran off with one of the top brahmacharini book distributors and money, and now, a couple months later, you're walking into Prabhupada's room. How do you feel? Więc wyobraź sobie, że byłeś GBC sannyasinem i w cudzysłowie uciekłeś z brahmacharinką, liderką Sankirtanu, z też pewną sumą pieniędzy, a po paru miesiącach przychodzisz do pokoju Prabhupada. Jak się czujesz? How do you feel? Jak się czujesz? Prabhupada's not even going to want to look at you, not going to want to talk to Że you. Prabhupada nawet
Something like that, right? Coś takiego pewnie. This actually happened. Tak się stało. And when the devotee walked in, Kiedy wielbiciel przyszedł do The Prabhupada, first thing Prabhupada said is, pierwsza rzecz, jaką Prabhupada powiedział, did you come with your wife? o, jesteś z żoną? How's your wife? Jak ona się czuje? So that's Prabhupada. To był Prabhupada. Not judging, accepting. Nie osądzający. No problem. You couldn't do it as a sannyasi, do it as a grihasta. Nie ma problemu. Jeśli nie byłeś w stanie jako sannyasi, działaj dalej jako grihasta. In the, in some brahmachari ashrams, if a brahmachari wants to get married, sometimes the other brahmacharis make him feel really bad, like you failed. W brahmachari ashramach, kiedy jakiś brahmachari chce się pożenić, to inni tak powodują, że tworzą taką atmosferę, że ta porażka, nie udało mu się. Like that's about the worst thing you could have ever done in your life. Że to chyba najgorsza rzecz, jaką robisz w życiu. And then they lose respect for you. Tracą szacunek do tej osoby. He was the first one. The first one, yeah, that's the worst. Pierwszy najgorzej. Normalnie czarne paski nosi. They used to wear the stripes of mourning. Oh yeah. To a vigil, a 2-week vigil and pray. Yes. Dlatego pytam, gdzie, w którym miejscu jest rola dla społeczności? W którym momencie społeczność wkracza do akcji, powiedzmy to w cudzysłowie? Where and what is the role of the society? Where and how the society has to step into action in these cases? Well, Or whether it should at all? No, it should. Tak powinno. Every temple has a culture. Każda świątynia ma jakąś kulturę. So you having classes like this helps. Wykłady takie jak ten pomagają. A lot of the workshops I do, Różne warsztaty, jakie robię, we talk about our problems. mówimy o naszych problemach. Like in this humility workshop, Tak jak w tym warsztacie pokory. we asked people to write down times when they did service, which was highly motivated by the desire to be glorified. Żeby zapisali różne służby, jakie robili, które były w wysokim stopniu motywowane pragnieniem bycia gloryfikowanym. And then we all discuss it. Wszyscy to dalej omawiamy. I once did this service, but I was trying to impress this person. Że And pewnego razu zrobiłem tę służbę, żeby zrobić wrażenie na tej osobie. so those kinds of things help. Takiego rodzaju rzeczy pomagają. Because then we see it's okay, we can talk about it without being judged. Bo wtedy możemy zobaczyć, że że wszyscy są podobni, możemy o tym porozmawiać, nie będąc osądzanymi. Or, we have a japa workshop, and Albo jak mamy warsztaty we, japa, we talk about all the bad ways we chant. rozmawiamy o wszystkich złych sposobach, na jakie intonujemy. I chant watching television. Intonuję oglądając telewizję. I chant in the bathtub. I chant while I'm eating. No. Intonuję jedząc, czy intonuję w wannie. But we should chant all the time. Outside you're 16, yeah. Chant all the time, but chant your 16 in the right way. Yeah. Powinniśmy intonować cały czas. Tak, ale oprócz So- intonowania 16 powinniśmy intonować w właściwy sposób. And so what I've seen is when you create an atmosphere where it's okay to talk about it and nobody's getting judged, Więc devotees actually like to talk about their problems. widziałem, że jeśli tworzymy atmosferę, w której można porozmawiać o swoich problemach, nie będąc osądzanymi, wielbiciele chcą o nich rozmawiać. So part of the problem is being created by ourselves when people talk to us and we judge them. Więc część problemu tworzymy my sami, że kiedy ludzie coś nam mówią, osądzamy ich. Do you agree? Zgodzicie się? So if we're not judgmental, Jeśli nie jesteśmy osądzający, then it's easier to talk. to wtedy łatwiej jest o tym rozmawiać. But if we're all judgmental, then how do we create the culture? Ale jeśli wszyscy będziemy osądzający, to jak stworzymy kulturę? Don't be judgmental, listen and be confidential. Confidential.